Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiejszy temat będzie dotyczył w dużej mierze osób, które nie jeżdżą na rowerze aż tak regularnie. Teraz przyszła wiosna, wyciągają rowery z piwnicy takie osoby. No i po pierwszej przejażdżce pojawia się pytanie, dlaczego na moim rowerze jeździ się tak ciężko. No i w dzisiejszym odcinku pokażę kilka punktów, które warto sprawdzić, tak żeby wyeliminować przyczyny, dla których właśnie na rowerze może jeździć się ciężko. I pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest ciśnienie w oponach. Na boku każdej opony mamy napisany zakres ciśnienia, do jakiego powinniśmy taką oponę pompować. Pompujemy z manometrem, nie sprawdzamy ręką, czy opona jest twarda, tylko używamy pompki z manometrem. Ja w jednym z poprzednich odcinków o tym opowiadałem i wszystkie linki do odcinków, gdzie będą bardziej szczegółowo wyjaśnione te kwestie, zamieszczę w opisie. Także na początek sprawdziłbym ciśnienie w oponach z tego względu, że często jest tak, że jeżeli opona jest na przykład gruba, bardziej terenowa, to nawet sprawdzając ręką i jeżeli ścianki w oponie są grube, możemy mieć wrażenie, że opona jest dobrze napompowana, a później w praktyce podjeżdżając na przykład na stację benzynową, czy sprawdzając pompką w domu, okazuje się, że w takiej terenowej oponie jest 1 bar i jest to zdecydowanie za mało, żeby w ogóle takim rowerem ruszyć. Także no to jest pierwsza rzecz, którą bym sprawdził. Druga kwestia, czysty, sprawny napęd. No może akurat w moim rowerze w tym momencie nie jest zbyt czysty. W każdym razie warto sprawdzić, czy łańcuch, czy kaseta, czy zębatki na korbie są wyczyszczone, czy przerzutki są wyregulowane. No też w opisie znajdziecie linki do tego, jak o swój napęd zadbać. Warto też sprawdzić, czy łańcuch nie jest wyciągnięty, czy nigdzie nie przeskakuje, ponieważ to też może mieć wpływ na to, jak się nam na tym rowerze jeździ. Jeżeli już jestem przy napędzie, to powiem też o doborze przełożeń. No, znajdziecie też cały odcinek u mnie na kanale na ten temat, ale tutaj tylko podkreślę, że warto dobierać takie przełożenia, aby pedałowało nam się dość swobodnie, luźno. Jeżeli ustawimy za twarde przełożenie, będziemy pedałować bardzo ciężko, no to nie dość, że będziemy obciążać kolana, nie dość, że będziemy męczyć swoje mięśnie, no to będzie nam się zwyczajnie jechało ciężko na takim rowerze, także warto na to zwrócić uwagę. To nie jest tak, że musimy od razu na sam początek, zwłaszcza jeżeli mięśnie mamy nierozgrzane, nie jesteśmy rozjeżdżeni, wybierać te najtwardsze przełożenia, jak to niektórzy mówią, najtwardsze przerzutki, z tego względu, że no, do niczego dobrego nie prowadzi. Warto trochę odpuścić, zluzować przełożenie, jeździć, kręcić korbami troszeczkę szybciej i będzie nam się wtedy na pewno jechało dużo lżej. Kolejny temat, może banalny, ale wiele osób o tym zapomina. Warto sprawdzić, czy hamulce mamy dobrze ustawione, dobrze wyregulowane. Czy klocki w przypadku hamulców szczękowych nie ocierają nigdzie o obręcz, czy hamulec nie blokuje się nigdzie o koło. Wystarczy podnieść koło do góry, zakręcić i zobaczyć wtedy, czy nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o hamulce tarczowe, tak samo warto spojrzeć, czy zacisk nigdzie, czy klocki hamulcowe w zacisku nie ocierają o tarczę hamulcową, czy tarcza hamulcowa nie jest pogięta. Tak samo w przypadku hamulców szczękowych, czy koło nie ma gdzieś ósemki, czy no nie trzeba będzie go wycentrować z tego względu, że przy każdym obrocie koła gdzieś nam o ten klocek koło nie ociera. I drugi temat też związany z kołami. Jeżeli klocki hamulcowe, jeżeli hamulce są dobrze ustawione, dobrze wyregulowane, problem może tkwić również w piastach. Warto wtedy rozpiąć hamulec w przypadku hamulców szczękowych, w przypadku tarczowych się tego nie da zrobić, ale warto wtedy podnieść rower do góry, czy obrócić go do góry kołami, zakręcić kołem i zobaczyć, czy koło nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków tutaj z okolic piasty, czy kręci się bez żadnych zacięć i czy kręci się przynajmniej przez trochę czasu. Ciężko powiedzieć, niektóre koła się kręcą dłużej, niektóre krócej, ale nie może być tak, że koło się po kilku czy kilkunastu sekundach zatrzymuje. To może zwiastować, że mamy coś tutaj problem z łożyskami i trzeba byłoby samemu czy przeserwisować, czy oddać takie koło do serwisu, żeby serwis zobaczył, jak wygląda sprawa z łożyskami, ponieważ takie koło wtedy, jeżeli łożyska są zajeżdżone, może stawiać naprawdę spory opór podczas jazdy. Kolejna rzecz, często niedoceniana przez wielu rowerzystów, jest to odpowiednie ustawienie siodełka. Ja też już na ten temat nagrywałem odcinek, ale powiem tak, że wśród naprawdę sporej grupy rowerzystów pokutuje takie przekonanie, że na przykład mają za małą czy za dużą ramę i oni sobie ustawieniem siodełka troszeczkę to na przykład skompensują.
to też tak nie działa. Siodełko powinno być ustawione na optymalnej wysokości, dobranej do długości naszej nogi, tak aby podczas prostowania się nogi, podczas pedałowania noga w maksymalnym położeniu prawie że całkowicie się prostowała. Jeżeli będziemy mieli siodełko ustawione za nisko bądź za wysoko, wtedy będą nas boleć nogi, będziemy pedałować nieefektywnie i może się nam też wydawać, że coś z rowerem jest nie tak, że pedałuje się ciężko. Jest jeszcze jedna kwestia, o której myślę, że każdy powinien indywidualnie wiedzieć i to poczuć, ale warto o tym powiedzieć. Jest to zwyczajne zmęczenie mięśni. Jeżeli przez całą zimę Waszym ulubionym sportem było leżenie na kanapie, może się okazać, że wyjście na rower będzie bolesne nie tylko dla 4 liter, które muszą się przyzwyczaić do siodełka, no ale także dla mięśni nóg. I po przejechaniu kilkunastu kilometrów może się okazać, że brakuje nam siły, mięśnie nieprzyzwyczajone będą dawały o sobie znać. Więc no tutaj jedyną radą na to jest po prostu zwyczajnie pojeździć sobie na rowerze, rozjeździć się, zaczynać od krótszych dystansów i w miarę stopniowo te dystanse zwiększać, biorąc pod uwagę fakt, że przez pierwsze 100, czasem 200 km nogi mogą bardziej dawać znać o sobie, a później w miarę tego rozjeżdżenia będzie coraz lepiej. Jeżeli będziemy mieli rower w dobrym stanie technicznym, będziemy dobierać sensownie przełożenia, żeby tych mięśni nadmiernie nie męczyć, wtedy będzie się nam jeździło zdecydowanie lżej. Także polecam każdemu przyjrzeć się rowerowi, zobaczcie w jakim stanie jest ten rower. To nie jest tak, że on podczas stania w piwnicy przez całą zimę on się w jakiś magiczny sposób naprawił, tak nie jest. Także warto zerknąć, jak ten rower wygląda, popracować trochę nad kondycją i na pewno będzie się Wam jeździło dużo lepiej. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, jakie Wy mieliście problemy z rowerem, ponieważ to co tutaj wymieniłem, to nie są na pewno wszystkie przypadki, jakie mogą rowerzystów spotkać, jeżeli chodzi o ciężką, taką trudną jazdę na rowerze. Możemy stworzyć tutaj taką pomocną bazę danych dla innych, którzy tu kiedyś zajrzą, będą oglądać, czytać Wasze komentarze. Ja tymczasem ruszam dalej. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!